Przyjdź ponownie, kimkolwiek jesteś, przyjdź. Poganinie, wielbicielu ognia, bałwochwalcze, przyjdź. Przyjdź, jeśli nawet ze 100 razy złamałeś swoją pokutę. Naszą jest brama nadziei, takim jakim jesteś. Przyjdź. Jeśli jesteście ciekawi, co będzie dalej i chcecie zostać ze mną na dłużej, to zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli zainteresuje Was ta historia, to zachęcam do polubienia filmu i zostawienia komentarza. Ja wciąż się uczę, ale bardzo chcę tworzyć dalej i odkrywać przed Wami jeszcze więcej tureckich tajemnic. Idealny spokój w nieidealnym chaosie. Wszystko mija, a my jesteśmy w ciągłym ruchu. Świat wiruje. Czy przywiązując się do tego, co tymczasowe, zyskujemy spokój, czy tylko wpadamy głębiej w sidła materializmu? Sama wciąż szukam odpowiedzi, zaprzyjaźniając się ze zmiennością życiowej podróży. Podzielę się z Wami opowieścią o wirujących derwiszach i derwiszkach. Kim są dla mnie i dlaczego lubię wybierać nauki sofickie jako moje drogowskazy życiowe. Według Rumiego, od którego cytowanych przeze mnie słów zaczyna się ten film, to miłość przyczyniła się do stworzenia wszechświata i jej siła kieruje każdym aspektem jego istnienia. Rumi, czyli XIII-wieczny perski poeta Dżalaleddin Rumi, znany też jako Mewlana, pozostawił nam jeden z najistotniejszych w historii poezji testamentów poświęconych miłości. Miłości do Boga opowiedzianej z troskliwością i tolerancją. Masnawi, czyli 25 000 wersów na temat miłosnej podróży w poszukiwaniu Boga, który przybiera różne formy i zaprasza do siebie każdego. Nie wiem, czy wierzę w Boga, boginię, czy jestem słowiańską poganką, ale w Masnawi odnajduję swój spokój. Przecież bez względu na wiarę, miłość jest wszędzie. To Rumi pierwszy zawirował, a w ślad za nim do dzisiaj idą inni sufi, wyznawcy tego mistycznego odłamu islamu. Wysoka wełniana czapka na głowie derwisza to symbol kamienia nagrobnego, który przygniata ego. Czarna peleryna, którą zrzucają w momencie wejścia w trans, to symboliczne odrzucenie tego, co doczesne. Pozostając w białej, rozkloszowanej szacie, derwisz staje się boskim przekaźnikiem. Skrzyżowane na piersiach ręce rozplatają się, wirując dookoła własnej osi. Prawa dłoń wzniesiona w górę odbiera boskie błogosławieństwo, by następnie lewą dłonią zwróconą w dół przekazać je wszystkiemu, co ziemskie. Ta taneczna suficka medytacja to sema, przepiękny duchowy trans, który przenosi do innego wymiaru. Jacy są współcześni derwisze i derwiszki? Agent ubezpieczeniowy, przewodnik wycieczek, muzyk, artysta, aktywistka z organizacji pozarządowej, fryzjer, studentka, doradczyni finansowa, gospodyni domowa czy pasterz z Araratu. Fundacja Współczesnych Miłośników Mewlany, którą odkryłam w czasie jednej z moich stambulskich wypraw, nie jest uznawana przez Główną Radę Sufich w Koni, mieście najdłużej związanym z życiem i twórczością Rumiego. Ale grupa nie ogląda się na innych i uwspółcześnia praktyki pod nową postacią równości, odsuwając się od podziału na kobiety i mężczyzn. Jak inaczej utrzymać tradycję i iść z duchem czasu jednocześnie? Czy nie o to właśnie chodziło Rumiemu? Terazi tutar gülü tartar gülü tartar Güler satar güler satar Çarşı pazar
Sufi wyrażają się nie tylko poprzez semę, ale też muzykę, oddech, rozmowę, rytm, filozofię, każdą sekundę swojej codzienności poświęcaną na miłość, w kontrze do toksycznych myśli i zatruwających sensacji współczesności. Spotykałam ich na różnych etapach swojego życia. W Stambule, Kapadocji, Koni łączyły nas relacje o różnym stopniu zażyłości. Wspólny czas, odczyty astrologiczne, rozmowy do rana przy muzyce z gramofonu, spojrzenia, jam sessions do wschodu słońca, milczenie w czasie, kiedy przeplatające się głosy muezinów z okolicznych meczetów wzywały do modlitwy nieopodal mauzoleum Mewlany. Z każdym do dzisiaj mam kontakt. Od każdego czegoś się nauczyłam. Otwartości, spontaniczności, empatii, zaufania do głosu swojej podświadomości, zaufania do świata, rozkoszy chwili teraźniejszej. Co się we mnie dzieje, kiedy ogarnia mnie rozpacz, panika, lęk czy złość? Przypominam sobie ten jeden moment. Ruch planet dookoła Słońca. Ten, który derwisze imitują w ceremonii semy. Idealny spokój w nieidealnym chaosie. Wiruję wtedy, a potem idę dalej. Ludzie drogi, którym tajemnica jest już znana, ukryci są przed wzrokiem ciasnogłowych. A wy? Ruszyliście już w waszą drogę? İsteriz gelmese efendim Allah'ım